Bałkany. Dla jednych nieznany kawałek Europy, dla innych region pełen historii, napięć i kontrastów. Dla mnie kierunek, który od dawna chciałam odkryć. Podróż zaplanowana rok wcześniej, a jednak pełna niespodzianek, emocji i spotkań. Wyruszyłam, żeby zobaczyć, co kryje się za stereotypami. I wróciłam zupełnie inna. No cóż, jest godzina 1 w nocy. Miałam wylądować w Chorwacji o 23, a wylądowałam o 12. No i oczywiście trzeba było poczekać na bagaż rowerowy. Była burza nad Chorwacją. W dodatku zapomniałam sobie skręcić siodełko, więc trochę ryzykownie. Ale spoko, po prostu było niskie. Šibenik i Split. Kolejne przystanki na mojej trasie. Chciałam skręcić w głąb kraju, z dala od tłumów, ale noclegi trzymały mnie przy brzegu. Nie było lekko, podjazdy i upał dawały w kość, ale turkusowa woda i zatoki wynagradzały każdy wysiłek. Marzę o tym, żeby umyć twarz. Naprawdę, tak się leje ze mnie pot i wypiłam już hektolitry wody. Czuję sól, wszędzie czuję sól. Umyłam twarz. Muszę przyznać, że cmentarze są bardzo pomocnym miejscem dla rowerzystów, bo jest tam zawsze kranik. No, trafiłam na mega ulewę, ale byłam u takich super sympatycznych ludzi. Chyba pochodzili z Chorwacji, a już jestem w Bośni i się bałam, że po prostu będzie cały czas do samego końca padać. Mam jeszcze niespełna 28 km, co jest de facto dosyć dużo, biorąc pod uwagę te warunki atmosferyczne, ale mam nadzieję, że szybko dotrę do Mostaru. Jezioro Bilecko, położone w południowej Bośni i Hercegowinie, to największy sztuczny zbiornik w kraju. Powstało po zbudowaniu tamy na rzece Trebisznica, jednej z najdłuższych rzek podziemnych w Europie. Dziś otacza je spokój, góry i pustka. Idealne miejsce, by złapać trochę oddechu po długim dniu na siodełku. Cieszę się, właśnie przekroczyłam granicę z Czarnogórą, z Bośni do Czarnogóry. Jestem taka szczęśliwa. Zaraz będę na swoim noclegu. Po pierwsze zaprezentuję, jak sobie żyję. Czasami jakie fajne noclegi trafiam. Otóż tak, tu jest taki fajny domeczek dla krasnoludków. Wchodzi się tak i jest łóżko, a nawet 2. Już nie mogę się doczekać, aż Anna tutaj wypije kawkę i zjem śniadanie. Mała okolica, mały ogródek. O! Domki, mój rower. Coś mało go nagrywam. No, teraz troszeczkę siebie nagram. Minął już 4. dzień mojej podróży właśnie. Dzisiaj pokonałam 100 km, 1600 metrów przewyższeń, a wczoraj pokonałam 200 km, ale uwaga, z samochodem. Ponieważ zgubiłam drona, a właściwie nie zgubiłam, tylko zostawiłam go w kawiarence. Byłam oddalona o 70 km, bo już byłam w Mostarze. Wypożyczyłam samochód. Na granicy pani nie chciała mnie przypuścić i w ogóle jadąc zastanawiałam się, jakim cudem jak to zrobiłam na rowerze. Ale jakoś na rowerze mniej mi się o dziwo nudzi, niż jak jadę tak samotnie samochodem. Zwiedziłam 2 wodospady. I po prostu zrobiłam sobie przepiękną wycieczkę. Sporo przewyższeń, jeszcze więcej mnie czeka przewyższeń. Zapomniałabym dodać. Zgubiłam drona drugi raz. Czarnogóra, choć przejechałam ją błyskawicznie, zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Jezioro Slano, otoczone górami, wygląda jak ze snu, a woda zmienia kolor w zależności od światła. Mogłam uchwycić tylko fragment tego piękna w moich nagraniach, ale wystarczył, by zapamiętać je na zawsze.
powiem szczerze, że śliwka w czekoladzie na doładowanie energii to był wspaniały pomysł. Jadę dalej jeszcze do Podgornicy, mam 20 km. Właśnie jestem w kawiarni z takim super wnętrzem. Po krótkim odpoczynku w Podgornicy powoli docieram do granicy z Albanią, nad Jezioro Szkoderskie. Największy na Bałkanach, częściowo w Czarnogórze i Albanii, słynące z bogactwa ptactwa i dzikiej przyrody. Moją destynacją jest Szkodra, gdzie czekają na mnie amerykańscy gospodarze. Jak się okazuje, goszczą jeszcze 2 osoby, z którymi spędzam wspaniały wieczór po pokonaniu 170 km. Wow, pierwszy raz coś takiego widzę. To jest, tak wygląda spalony las. I czuć nawet jeszcze spalenizną. Nie wiem, kiedy to był pożar, ale musiało to być bardzo, bardzo niedawno. Muszę to sprawdzić. Sprawa wygląda super. Już najcięższe kilometry są za mną. W sensie największe wzniesienia. Dzisiaj było 1700 metrów ponad wzniesień, a jedynie 1000 spadków. Więc za specjalnie się dzisiaj nie nazjeżdżałam. Ale jestem po prostu tak szczęśliwa. Jestem w takim pięknym miejscu. Jem sobie kanapeczkę. Pozostałość z mojego śniadania w hotelu. Po przejechaniu granicy docieram do Macedonii Północnej i Jeziora Ochrydzkiego, jednego z najstarszych i najgłębszych jezior w Europie. Jego woda jest krystalicznie czysta. Ochryda to jedno z moich ulubionych miast na Bałkanach z ponad 365 cerkwiami i wąskimi uliczkami wygląda jak miasto z innej epoki. To miejsce, gdzie natura i historia spotykają się w idealnej harmonii. Kto wymyślił kostkę brukową? Po co? Za jakie grzechy? Ładniutko. Jest taki słodki stoliczek. I najważniejsze, można się napić wody. Są też święte obrazki. O, tu jest kościółek. Ładny kościółek. Ciekawe, czy mogę tam wejść. Spróbuję. No dobra, mam nadzieję, że to już ostatni podjazd dziś, bo inaczej wykituję. Ale dobrze, jedziemy jeszcze 110 km do Saloniku. O, dam radę, kolejka górska. Wow. Całe drzewka brzoskwinek. Mega. Wow, jedną pozwoliłam sobie zjeść. Była bardzo dobra. Czym się różni Albania chyba wraz z Macedonią od Grecji? Psami. Psy w Grecji są wściekłe jak wilki po prostu. Już mnie 2 takie prawie zjadły. A w Albanii na przykład, albo ogólnie w Albanii to zauważyłam, są po prostu łagodne jak baranki. Dzień 9. Jazda regeneracyjna z chusteczką w nosie, bo niestety krwawi mi w nosa. Chyba ze zmęczenia troszkę. Wczoraj zrobiła 170 km. Nie było lekko, a dzisiaj jadę pod wiatr. Turbo pod wiatr. Już mnie to tak denerwuje. Ale cóż, trzeba
mam przynajmniej z 2 godziny do celu, chyba więcej tym tempem. A już jest 18, kurczę. No ale trudno. Zdecydowałam, że nie jadę nad morze, tylko w głąb lądu znowu. Wracam na chwilę do Macedonii, a potem kierunek Bułgaria. Bardzo nie lubię po ciemku jeździć. No jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Proszę bardzo, taki mam widoczek z okna. Wieje jak nie wiem jak to będzie. Tutaj sobie smażę cukinię, a raczej duszę w wodzie, bo nie ma absolutnie żadnych ani przypraw, ani tłuszczu, ani nic. No, myślę, że już powoli jest ok. Robię sobie takiego wołu. Mam sobie takie śniadanko, a zaraz zabieram się za robienie mojej super kawki z dripa, z przelewu jagód. No i zobaczymy, jak dzisiaj mi pójdzie po takim śniadanku w taki wieczny dzień. Jejku, mam taki super nocleg. Dopiero teraz jakby to ogarnęłam. I w ogóle muszę stąd zwiewać, bo o ile kilometrowo nie mam aż tak dużo, bo 95 km zamierzam zrobić, to przy wyższeniach mam prawie 2000 metrów z taką plażą. W ogóle dopiero to ogarnęłam. A to ja, szczęśliwa, wykąpana, i ciśniemy. Czy krowy mogą gonić człowieka? Ja nie wiem. Czy to jest krowa, czy osioł? Jezu. Już mam majaki, o mamy. Chyba osioł. Oj, krowa. Wygląda jak osioł. Cześć, krówko. Nie bój się. Bywały gorsze przewyższenia w moim życiu. Myślę, że dam radę. Dam radę. Ten pies jest miły. Ja byłam taka przerażona. Ona się tylko ze mną bawi. Tak się boję psów, a teraz mam towarzysza, przyjaciela, tylko się boję, że zaraz wpadnie pod samochód. Siedzę sobie w Sofii, już na wylocie. Tutaj kupiłam sobie taką bułeczkę. Jest to bułeczka z dynią, jakiś taki ich siejszy wypiek. Normalnie bym tego w życiu nie zamówiła, bo jest to smażone, słodkie i w ogóle. Sofia jest naprawdę pięknym miejscem, wbrew temu, co ludzie mówią, bo jest to jedno z najrzadziej odwiedzanych miast w Europie, w sensie stolic, ale nie polecam tutaj jazdy rowerem. Jazda rowerem jest tragiczna. Są co chwilę mega wysokie krawężniki, nie ma w ogóle ścieżek rowerowych. Jak się pojawiają nagle dziwacznie, to za chwilę znikają. Tu najgorzej dostosowane miasto do roweru. Przykro mi, ale tak jest. Serbia zaskoczyła mnie najbardziej. To był mój najdłuższy odcinek na trasie, ten, którego najbardziej się obawiałam. Miałam uprzedzenia, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Obca kobieta zaprosiła mnie na ciasto i owoce, tak po prostu z życzliwości. Widziała, że jestem zmęczona i spragniona. Gospodarz obdarował mnie figami i ogórkami prosto z ogrodu. Serbowie słyną z gościnności i otwartości, a ja przekonałam się o tym na własnej skórze. Kraj pełen kontrastów, trudnej historii i ogromnego serca. Tutaj jeszcze mamy statuę, uwaga, nie wolności, tylko zwycięstwa. Tak się kojarzą trochę Serbowie z walecznością, z walką wieczną. Także mamy statuę zwycięstwa i dalej kolejny widoczek. Nice. No cóż, to już ostatni przystanek w Serbii, Subotica. Tak się zwie miejscowość, w której się znajduję.
Przejechałam już chyba ponad 2000 km. Tym samym zwiedziłam wszystkie kraje bałkańskie, oprócz Kosowa. Była to naprawdę wspaniała wyprawa. Doświadczyłam bardzo dużo ciepła, dobra, gościnności ze strony ludzi. Przede wszystkim poznałam tą kulturę, a na tym mi najbardziej zależało. Także jestem w takim pięknym miasteczku. Proszę bardzo. Głównie je się tutaj fast food i mięso. To są takie bardzo dominujące tutaj dania, ale oczywiście dzięki temu, że klimat jest jaki jest, no to jest mnóstwo warzyw i pysznych owoców i jogurtów i kefirów, także ja się najadłam takich rzeczy. Są tutaj cerkwie, kościoły i synagogi. Muszę przyznać, że nie spodziewałam się cały czas ścieżki rowerowej przez Węgry. Strasznie fajnie. No. Jeszcze nawet nie jestem w połowie swojej drogi, ale cisnę. Dzisiaj jedynie 200 km do pokonania. Nie wiem, czy je pokonam, aczkolwiek mam hosta już zabukowanego, że tak powiem. Ale mam nadzieję. Więc tak, jedzie się całkiem przyjemnie. Już na początku trochę szybciej jechałam. Teraz zwolniłam tempo, bo jest wiatr, jak może słychać. No,